Cześć, mam na imię Krzysiek i w tym filmie chciałbym pokazać Wam, jak dodać trasę przez stronę Gaiju. Opcja ta jest dostępna dla osób, które zarejestrowały się w Gaiju jako przewodnik. Tak więc logujemy się. I w zasadzie możliwość dodania trasy jest pierwszą opcją, jaką dostajemy po zalogowaniu się. Nim jednak do tego przejdziemy, zastanówmy się przez chwilę, co nam jest potrzebne. Będziemy dodawać przykładową trasę w rodzaju punkt-punkt. I tak dla każdego punktu będzie potrzebna spisana historia, którą chcemy opowiedzieć turyście, nagranie audio tej historii oraz minimum jedno zdjęcie. Jeśli dla każdego z punktów dysponujemy takimi plikami, możemy przejść na stronę Gaiju, wybrać przycisk Dodaj trasę. Mamy 3 rodzaje, wybieramy punkt. No i jesteśmy w kroku pierwszym, gdzie powinniśmy podać podstawowe informacje o trasie. Powiedzmy, że moja trasa to będą właśnie 2 punkty w Gdańsku. Następnie trzeba dodać opis tej trasy i się przedstawić. Żeby nie tracić czasu, to sobie skopiuję ten opis i się przedstawię. Myślę, że są to bardzo ważne informacje dla turysty podejmującego decyzję zakupową, a więc warto tutaj się do tego przyłożyć. Tutaj taka metryczka. Trasa będzie w Polsce i w Gdańsku. Tu bardzo fajna opcja, możliwość dodania linku do filmu na YouTube promującego Waszą trasę. To może być film z Waszego kanału, a możecie też poprosić Gaiju o umieszczenie tego filmu na ich kanale. W tej chwili nie będę na to tracił czasu. Bardzo ważna kwestia to są źródła, z których korzystaliście tworząc trasę. Ja korzystałem z uprzejmości serwisu Fotopolska.eu, więc w tym momencie o tym poinformuję, tak jestem też z nimi umówiony. W tym kroku należy podać zdjęcie, które będzie takim zdjęciem tytułowym. Ono się wyświetli turyście w aplikacji i będzie turystę kusić, więc warto wybrać tutaj atrakcyjne zdjęcie, bo jak wiemy, człowiek kupuje oczami. Trasę zrobię w języku polskim. Kategorie w moim wypadku to zabytki, sławni ludzie. Będzie to też pewnie trasa rodzinna. No jeśli byłyby to 2 punkty, no to wybieram ten minimalny czas zwiedzania do pół godziny. Długość trasy w kilometrach to jest odległość sumaryczna między wszystkimi punktami, między którymi turysta będzie się przemieszczał. No w moim wypadku 2 punkty, więc będzie to pewnie kilkaset metrów. Jeśli wszystko mamy dodane, zachowujemy ten punkt, wysyłamy te wszystkie dane do bazy danych i przechodzimy do kroku drugiego, gdzie będziemy dodawać każdy punkt z osobna. Najpierw nazwa atrakcji. Mój pierwszy punkt to będzie opowieść o Janie Heweliuszu. Chcę tą opowieść poprowadzić przy pomniku Heweliusza i w tym momencie muszę wskazać współrzędne tego pomnika. Najłatwiej moim zdaniem zrobić to korzystając z map Google. Wpisuję sobie pomnik Heweliusza Gdańsk. Tu jest ten pomnik. Powiększam sobie tą mapę maksymalnie, aby uniknąć pomyłki. Gdy kliknę prawym klawiszem, mam tutaj taką opcję, co tu jest. I tutaj wyświetlają mi się koordynaty GPS tego punktu. Zaznaczam je, Ctrl+C, wracam na stronę Gaiju, Ctrl+V i myślę, że jest to bardzo dokładny i też pozwalający uniknąć jakiejś pomyłki sposób, kropki, przecinki, dokładność, wszystko jest zachowane. W kolejnym kroku dodaję nagranie audio dotyczące tej trasy, Jan Heweliusz, w formie pliku MP3. Bardzo często dyktafony w Waszych smartfonach nagrywają pliki w formie M4A, ale jest sporo aplikacji mobilnych czy takich przeglądarkowych narzędzi, które pozwalają
na zamianę pliku M4A czy jakiegokolwiek innego w MP3. Myślę, że nie powinniście mieć problemu, aby taki plik wygenerować. Teraz na dysku znajduję transkrypcję nagrania o Heweliuszu. Mam tutaj plik. Ctrl-A, zaznaczam całość tej transkrypcji. Ctrl-C kopiuję. Wracam na stronę Gaiju. Ctrl-V. O, tutaj kasuję niepotrzebny Enter. Upewniam się, że to jest wszystko, co chciałem w tej transkrypcji zawrzeć. Tak, to jest moja historia. Teraz należy dodać zdjęcia, które będą ilustrować historię. Trzymając przycisk Ctrl na klawiaturze, mogę dodać wszystkie zdjęcia, jakie mam przygotowane. W moim wypadku to są 3 zdjęcia. One się tutaj załadują. Pod każdym ze zdjęć w formie godzina, minuta, sekunda powinniście ustawić czas startu tego zdjęcia, licząc od początku historii, czyli od momentu, kiedy turysta wybierze przycisk play w aplikacji mobilnej. Załóżmy, że chciałbym, żeby to zdjęcie ruszyło na początku, więc nic tutaj nie robię. Chciałbym, żeby to zdjęcie ruszyło powiedzmy po 2 minutach i 30 sekundach, a to zdjęcie jako ostatnie, a załóżmy po 5 minutach. Jeśli tak, to jest to koniec czynności, jakie są związane z tym punktem. Wciskam przycisk dodaj punkt, czekam aż punkt załaduje się do bazy danych i za chwilę powinien pojawić się w lewym bocznym menu. O, jest tutaj Jan Heweliusz i mogę przejść do dodawania kolejnego punktu. W moim wypadku będzie to Bazylika Mariacka. Powiedzmy, że nie będę już tracił czasu na wymyślanie koordynat GPS, bo nie o to chodzi. Myślę, że już doskonale wiecie, jak je dodawać. Plik MP3 znajduję na swoim dysku. Historię. Transkrypcja nagrania. Znów wracam na dysk. Bazylika Mariacka. Szukam odpowiedniego pliku. Ctrl-A, Ctrl-C. Powrót na stronę Gaiju. Ctrl-V. O, znów niepotrzebny Enter. To jest moja transkrypcja. Wybieram zdjęcia. Zdjęcia powinny być w orientacji poziomej, a to dlatego, że pozioma ramka jest w aplikacji mobilnej i w tej poziomej ramce znajdzie się Wasze zdjęcie. Ramka ta ma proporcje 3:4. Tu nawet widzicie, że te zdjęcia nie są idealnie sobie równe i każde z tych zdjęć zostanie przycięte niejako do tej proporcji 3:4. Więc jeśli dodacie zdjęcie poziome, jest szansa, że dość wiernie ono w aplikacji zostanie odzwierciedlone. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu wybierzecie zdjęcie pionowe, no to macie jak w banku, że ono zostanie mocno dość przycięte. Niekoniecznie tak, jakbyście chcieli. Powiedzmy, żebym chciał tym razem, żeby to zdjęcie ruszyło jako pierwsze. Tutaj historia jest nieco dłuższa, więc powiedzmy, że to ruszy po 4 minutach, a to po 8. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tym, że jeśli dane zdjęcie doskonale ilustruje jakiś fragment historii, który opowiadacie w swoim nagraniu audio, warto dokładnie sprawdzić, w którym momencie historii powinno się ono pojawić i wybrać ten czas dość precyzyjnie. Myślę, że to będzie świetna opcja dla turysty, z której warto skorzystać. Dodam ten punkt. Za chwilę pojawi się on tutaj w tym bocznym menu. I powiem jeszcze, że możecie sobie dodawać te kolejne punkty, ale możecie też w każdej chwili wrócić do edycji danego punktu. Wróćmy powiedzmy na chwilę do naszego Jana Heweliusza i możecie tu zmienić zarówno nazwę, jak i koordynaty, podmienić plik MP3 i również transkrypcję tego nagrania. Możecie też zmienić zdjęcia lub czas, w którym one się będą wyświetlać. Za każdym razem po takich zmianach musicie wybrać ten przycisk modyfikuj. Możecie cały też punkt usunąć. No i oczywiście możecie też przejść do dodawania kolejnego punktu. No w tym filmiku postanowiliśmy dodać tylko 2 zdjęcia, więc jeśli mamy 2 punkty, więc jeśli mamy wszystkie punkty dodane,
Klikamy przycisk Wykonaj i przechodzimy do trzeciego kroku, który składa się z dwóch czynności. Po pierwsze wyceny trasy, nad którą na pewno warto się zastanowić. Warto zobaczyć, po ile inni wyceniają trasę. Warto być może na początku wycenić trasę nieco niżej, a jeśli będzie ona się cieszyła zainteresowaniem turystów i zbierała wysokie oceny, zawsze możecie tą cenę podwyższyć. Warto też zapoznać się tutaj z opisem, dowiedzieć się, jaka część z tej ceny trafi do Was, bo jest tutaj i VAT, i pośrednicy w postaci Apple i Google. Jest też część, którą pobierze Gaiju. W tym z kolei kroku warto się zastanowić, czy chcecie, czy nie korzystać z systemu poleceń Gaiju, o którym również tutaj jako przewodnicy możecie w menu górnym poczytać. Jeśli dokonaliście tutaj stosownych wyborów, zatwierdzacie Waszą trasę, przechodzicie do podsumowania, gdzie możecie się upewnić, że wszystko jest tak, jak żeście chcieli. Patrzę tutaj, że w moim wypadku dokładnie tak jest. Gdyby tak nie było, to tak jak mówiłem, można się cofnąć do poprzednich kroków i pozmieniać. Na koniec należy oświadczyć, że jest się autorem trasy oraz użytych do niej materiałów, a w innym wypadku, jeśli się korzystało z jakichś praw stron trzecich, posiada się co do tego stosowne pozwolenia, zaznaczyć to pole i wysłać trasę do weryfikacji przez Gaiju. Tutaj zobaczycie listę wszystkich swoich tras. Ta trasa przyjmie status oczekującej. No i w momencie, kiedy Gaiju zatwierdzi Wam tą trasę, trasa przyjmie status zatwierdzonej, a turyści będą mogli pobierać trasę w swojej aplikacji. Mam nadzieję, że film będzie dla Was pomocny i ułatwi Wam dodawanie tras przez stronę Gaiju. To wszystko w tym filmie. Trzymajcie się, cześć.